Cześć Wam. Dzisiaj przytargałem na stolik taki falownik chiński hybrydowy Easuna SML model SML3 to jest 5,5 kW. To jest falownik hybrydowy i będziemy dzisiaj chciałem pokazać, jak go dokładnie podłączyć i skonfigurować z tym urządzeniem, z tym Ensolarixem. To jest takie Wi-Fi bezprzewodowe przez internet do zdalnego zarządzania i kontroli falownika i BMS-a. I dzisiaj sobie dokładnie powiemy, jak to podłączyć, jak to skonfigurować. Taki będzie dokładny opis. No i jeszcze tutaj mam takiego, podłączymy sobie to razem. Takiego mam tutaj dalej i magazyn energii. To tak tylko, żeby uruchomić i odpalić to, żeby to w ogóle chodziło i tyle. Także zapraszam na odcinek. Tak więc, jak już mówiłem, to urządzenie musimy podłączyć dzisiaj skonfigurować sobie go najpierw z naszym routerem Wi-Fi, ponieważ wiadomo, każdy, kto będzie chciał tego urządzenia używać w domu, no to musi jakoś wyjść to przez internet, więc to będzie szło przez Wi-Fi, ale jakimś cudem musimy w to urządzenie wgrać login, znaczy SSID, czyli nazwę sieci i hasło do tej sieci. I żeby to zrobić, musimy to zrobić najpierw na komputerze stacjonarnym albo na laptopie i podłączyć się do tego gniazda mini USB. Do tego potrzebujemy taki kabelek, to jest mini USB i podłączamy się do tego, tu ja sobie to wepnę. Wpinamy to urządzenie tutaj w ten port. I urządzenie powinno tak piknąć 3 razy. O, widać, wykryło go. Ja już wcześniej go połączyłem, więc tu nie widać, że on instaluje sterownik, ale pierwsze takie połączenie z portem, no to on go zacznie wykrywać i instalować sobie sterownik. I on go powinien wrzucić on będzie widniał jako port komunikacyjny COM. I teraz wejdźmy sobie tutaj w nasz menadżer urządzeń. Otwieram menadżer urządzeń, zobaczmy, gdzie on tu się zainstalował. On jest tu, porty COM i LPT i on mi się tu zainstalował, urządzenie szeregowe USB COM 9. I to jest ważne właśnie, żeby ta numeracja COMów była mniejsza niż 10, czyli 9 to jest maksymalnie. Ja już tu ich wcześniej podłączałem różne urządzenia, które mam tutaj gdzieś jakoś te sterowniki są zainstalowane, ale jeżeli Wam wyskoczy na przykład COM 10, to musicie usunąć te stare sterowniki niepodłączone, których nie widać. Żeby je było widać, to tylko tak pokażę tym, bo to raczej tak nie będzie, ale może ktoś się z tym spotka. Jeżeli będzie widać i chcemy to skasować, to dajemy widok i pokaż ukryte urządzenia. I widzicie, pojawiło się nam tu więcej urządzeń. Urządzenie COM4, COM7, 8, 9. I ja sobie one są takie jaśniej podświetlone. Po prostu sobie daję odinstaluj urządzenie. Odinstaluj. W sumie tego też wypnę. On mi się tu zaraz podświetli na szaro. Odinstaluj. Wszystko to w sumie podinstalowywuję i zaczniemy tak jakby na świeżaka. I ostatni. Odinstaluj. Dobra, i zobaczcie, mam tylko 5 i 6. Coś tu jest podłączone, nie wiem co to jest. Ale dobra. Jeszcze raz podłączam. No, gdzież to? Cyk. Piknął nam tak 3 razy. Konfigurowanie urządzenia. Ensolarix 2 Virtual Port. I musimy poczekać chwilkę. On już się tu pokazał, teraz jako COM3 wskoczył. Zaraz pokażę, że sterownik został zainstalowany. No lub też nie. Chwilkę trzeba poczekać. W ogóle widać to? Widać. Ale chyba słabo. No nic. O, wyskoczyło. Urządzenie jest gotowe. COM3 jest skonfigurowane i gotowe do użycia. I teraz musimy w to urządzenie wgrać jakoś nazwę sieci i hasło. Do tego włączamy sobie, ja tutaj mam skrót
do Ensolar-Xa, którego zaraz pokażę skąd pobrać. Przy pierwszym tym okienku logowania no nie mamy jeszcze konta, więc wciskamy cancel, żeby to zrobić. I teraz tak, wchodzimy w opcje i zobaczcie, w opcjach mamy tutaj pisze, ja może przybliżę troszkę kamerę, żebyście lepiej widzieli. Nie wiem, czy lepiej widać. Jest połączenie USB OK. No i tutaj, jak tu nacisnę, to on pokaże te wszystkie zakropkowane. I tu musimy wpisać w te dwa pola, z jaką siecią on się ma łączyć. Tylko to połączenie USB OK musi pisać, nie? No dobrze, to ja mu teraz prowadzę tutaj nazwę mojej sieci i hasło do niej. I ja ustawiam zwykle dynamicznie IP, bo jeżeli chcemy statycznie, to musimy te pola oznaczyć, ale zwykle dynamicznie IP wystarczy. I teraz jak nacisnę konfiguruj, to musimy posłuchać dźwięku. Posłuchajmy. O, pikło. Raz piknął i pokazał konfiguracja Wi-Fi prawidłowa do sieci, do mojej sieci. No. Także jeżeli by piknął 3 razy, to znaczy się, że coś nie przyszło. No i wyświetliłby komunikat. I od tej pory on już ma na stałe wgrane, z czym on ma się łączyć, z jaką siecią, po każdorazowym włączeniu zasilania. Także od tej pory już nie musimy się martwić o... To trzeba zrobić tylko raz i koniec, już więcej nie trzeba. Dobrze, jak już mamy urządzenie podłączone i skonfigurowane z siecią, naszą Wi-Fi, czyli on wie już, jak się komunikować przez internet, to teraz musimy się zarejestrować i utworzyć sobie konto, czyli otwieramy jeszcze raz nasze oprogramowanie, wciskamy register na środku i tutaj musimy sobie utworzyć konto, czyli założymy sobie jakieś konto, ja je później tam skasuję, to jest na przykład dla testów, piszę Solar123, to jest nazwa użytkownika, hasło Solar 1, 2, 3, 4. Powtórz hasło Solar 1, 2, 3, 4. E-mail to ja tutaj wpiszę na przykład sobie. Dobra, model inwertera, na przykład jakiś SML, BMS, dalej. No i, co ważne, musi wyskoczyć tutaj numer EID. Jeżeli on nie wykryje tego numeru EID, to nie zarejestrujecie konta. Jak wyskoczy, to wciskamy rejestruj. Konto zostało zarejestrowane, utworzone. Proszę się zalogować używając danych z rejestracji. OK. No dobrze, to jak już mamy skonfigurowaną sieć, możemy sobie go śmiało odłączyć od portu USB i ten kabelek USB już nam w ogóle nie będzie potrzebny. On służy tylko do jednorazowej konfiguracji sieci. Teraz powinniśmy sobie tutaj podłączyć jakoś zasilanie do tego, żeby to zasilać. Dlaczego mówię, że jakoś zasilanie? Dlatego, że jeżeli chcemy to zasilać z portu USB, z jakiegoś urządzenia, możemy, widzieliście, że ono działa, tylko że jak on podłączony jest pod port USB, to on blokuje całkowicie komunikację z falownikiem i z BMS-em. Nie będzie z nimi rozmawiał, dopóki nie wyjmiemy kabla USB ze złącza. Znaczy możemy się podłączyć pod to USB i dostarczyć mu zasilanie plus minus 5 V, ale musimy odłączyć te dwa kabelki środkowe z USB, żeby nie było komunikacji. Tam można mu dać samo tylko zasilanie. Bo jeżeli on wykryje, powtórzę jeszcze, że jeżeli on wykryje komunikację, to zablokuje całkowicie, bo on wtedy zwalnia sobie zasoby, żeby szybciej działał przez USB i blokuje całkowicie komunikację z inwerterem oraz z BMS-ami. Także można tylko z nim porozmawiać przez USB wtedy. No i teraz tak, żeby zasilanie mu podłączyć, to tak jak mówiłem przed chwilą, albo przez to USB, tylko że pamiętamy tylko plus i minus, albo przez to gniazdo, to jest gniazdo do BMS-a
I przez to gniazdo, tak jak tu widzicie, na skrajnych polach, czyli pierwszy od lewej i pierwszy od prawej, to jest nasz minus odpowiednio i plus. I tu musimy mu dostarczyć zasilanie od między 6, a najlepiej 12 V. Taki 6V zasilacz ja mam tutaj taki zasilacz. Możecie sobie jakoś, wiadomo, że przy magazynie energii to tam wszędzie jest zasilanie, także możecie sobie bezpośrednio gdzieś z jakiegoś jednego ogniwa, czy z dwóch też to urządzenie zasilać. Lub też z jakiegoś zasilacza. Ja mam tu zrobiony pod taki kabelek. Tu mam zasilacz 6V. Podłączamy mu, rozpiąłem go tutaj do tego. Włączyłem. Tak, wpinamy go do tego i on nam już działa. I teraz posłuchajcie, bo on po włączeniu zasilania powinien, był taki dźwięk, tak raz piknął jakby, tak trochę inaczej. Gdyby piknął, no szkoda, że ja tego wcześniej nie zrobiłem, gdyby piknął tak 3 razy, to znaczy się, że nie połączony jest z siecią. Później on znowu próbuje tą komunikację wykonać i tak co 30 sekund mniej więcej, on tak 3 razy piknie. 3 piknięcia to jest niepołączony z siecią. I nie ma, on musi najpierw mieć komunikację z waszym routerem, żeby cokolwiek tam dalej zrobić. Tak więc jak słyszeliście, on mi tutaj po włączeniu zasilania tak raz piknął. I on już więcej pikał nie powinien. Teraz jesteśmy gotowi, żeby mu podłączyć falownik i BMS-a. No to zróbmy tak. Ja mam tutaj macie tutaj w zestawie taki kabelek, to jest akurat do tego. To wpinamy do naszego solarka, a to wpinamy do falownika. Chyba że macie inną wtyczkę, bo też może być taka wtyczka DB9 do falownika, no to przy zamówieniu musicie dać znać, że macie taką wtyczkę na RS-a. Bo to będziemy wpinać port RS-owy, RS232 w tym falowniku. Zobaczmy sobie. On jest tu, czyli wpinamy go tu i wpinamy go tu. Oj, nie pokazałem przez kamerkę. To jeszcze raz. I wpinamy nasz inwerter tu. Natomiast jak macie tego DALI BMS-a, to wypinamy, bo to jest jego Bluetooth. Wypinamy Bluetooth. Tu mamy takie gniazdo micro USB. I wpinamy, bo tutaj też jest takie gniazdo, zobaczcie, micro USB. Wpinamy go tutaj. Cyk. I to już powinno sobie śmigać. No i teraz słuchajcie, generalnie to zwróćcie na to uwagę, że tam są w środku takie diody. Widzicie, z tej strony coś miga i z tamtej strony coś miga. To słabo widać. Najlepiej widać, jak się tą pokrywkę ściągnie. Tam są takie dwie diody. Jedna jest od TX-a, druga od RX-a. Obydwie muszą migać. Najpierw jest pytanie i druga musi też mignąć, że jest odpowiedź. To samo się tyczy, tutaj są dwie diody od falownika. Jeżeli tylko jedna miga, to znaczy się, że jest pytanie, a nie ma odpowiedzi. I na to, jak macie jakiś problem, to proponuję zwrócić uwagę, bo to Wam dużo powie, czy w ogóle odbywa się komunikacja z falownikiem lub też z BMS-em. Także jak sobie ściągniecie tą pokrywkę, te dwie diody mają migać, obydwie, i te dwie tak samo. No i teraz, o Jezu, jak ja to konto otworzyłem, to było N Solar 1, 2, 3 chyba. I N Solar 1, 2, 3, 4. Zobaczmy sobie. Aha. N Solar. Dobra, tu miałem błąd. Login. O. No i zalogowało nam. Jesteśmy zalogowani. No i zobaczmy, czy w ogóle coś my tutaj mamy. Jeżeli nie mamy komunikacji, a widać, że nie mamy. Aha. To ja wiem, bo ja po prostu wyłączyłem go z tego. Nie podłączyłem go jeszcze pod BMS-a i pod inwerter. Nie włożyłem mu wtyczek, no to zobaczmy, włóżmy mu tu wtyczki. Wkładam inwerter. Wkładam BMS-a.
No i zobaczmy, czy on nam zagada, czy nie. Aha, nie zagada nam, bo jesteśmy podłączeni przez USB. Tak jak mówiłem wcześniej, nie możemy użyć tego kabla USB, bo inaczej zablokuje nam komunikację z inwerterem i BMS-em. Dlatego muszę odłączyć ten przewód USB. I ja się po prostu podłączę. Moim kabelkiem zasilającym. Czyli wpinam mu to zasilanie. OK. No i teraz zobaczmy, czy dajmy mu chwilę. Niech on sobie tutaj pomyśli. Było słychać piknięcie, że się zalogował. O! Wskoczyły nam jakieś dane. Co my tu mamy? Mamy napięcie dane z inwertera. No tutaj za dużo nie będzie widać żadnych strzałek, ani żadnych tam więcej danych. Dlatego, że ten falownik jest podłączony tylko i wyłącznie do sieci. Tak jakby dla testu. Nie ma obciążenia. Czyli mamy na wejściu 233 V, na wyjściu 233, obciążenia 0. Napięcie na bateriach 0, no bo wiadomo, że ten falownik nie podłączyłem tego, no bo wiadomo, no, musiałbym podłączyć magazyn energii pod falownika, jest niepodłączony, tylko tak leży tu na stole. Także mamy tutaj dane, tylko zastanawiam się... O Jezu, te baterie tutaj, one dobrze, że włączył się ten BMS, ale one są całkowicie rozładowane, widzę prawie. Zupełnie inna, każda cela z inną. Tu są 4 S-y, to jest 4S. Wejdźmy sobie w zakładkę opcje. Jak sobie włączymy inwerter aktywny, to on powinien nam zaczytać dane, całą konfigurację falownika, czyli jak jest, wiadomo, parametry jego. Jak widzieliście może z wcześniejszych odcinkach, tu nie ma wszystkich parametrów, ale są takie najbardziej potrzebne. I ten falownik akurat, SML, on się, bo tutaj jakby Wam nie działało, to tu jest dosyć ważna kwestia, bo musicie ustawić tak. Napięcie nominalne inwertera, no to jest falownik 48 V i protokół komunikacji oraz prędkość transmisji. I ten falownik oraz 90%, powiedziałbym nawet 95% wszystkich tych chińskich falowników, albo nawet i więcej, używa protokołu PI30 i jest z prędkością transmisji 2400. Jest tam jakaś niewielka grupa falowników, która się porozumiewa po Modbus, to jest druga opcja Modbus, i ona chodzi z prędkością 9600, wtedy trzeba ustawić. No ale to musicie sobie, no nie wiem na jakich falownikach tam macie u siebie, więc no musicie tam gdzieś jakoś wyczytać, jaką komunikację on tam preferuje, ten falownik wasz. Także tu jest dosyć ważna sprawa i to musicie tu ustawić, no i zapisać do inwertera. I też mamy dane z BMS-a, jakieś tam napięcie na celach i tak dalej. Napięcie pakietu, to są jakieś tam napięcia, nie wiem skąd one, nie wiem jak ten w ogóle BMS jest skonfigurowany, ale ok. Tu sobie jeszcze konfigurujemy, tu mamy 4 cele i pojemność musimy sobie zmienić i możemy to odznaczyć, zaznaczyć jeszcze raz, zajdziemy na inwerter. No i widzimy 4 cele, tylko nie wiem dlaczego jedną z tych cel on mi pokazuje 0 V. To ci dopiero ciekawe. Teraz wezmę sobie zmiernik i sobie zmierzę, bo możliwe, że te bateryjki mi tu klękły. Teraz będę wiedział. Jedna ma 2,9, druga 2,8. Cholera, 0,23 V. No to już załatwiłem to ogniwo jedno. Zmierzyłem sobie miernikiem i niestety chyba mam jedną baterię. Dziwne, że to w ogóle działa, no. Ale okej, dobra. W każdym bądź razie tak to powinno wyglądać. I widzicie, że no w ten sposób trzeba postępować, żeby złapać komunikację. Czyli pierwsze co to wgrywamy hasło i login do, znaczy nie hasło i login, tylko nazwę sieci i hasło do naszego routera, do internetu. Jak już to mamy skonfigurowane,
to wtedy wchodzimy w okno rejestracji i dokonujemy rejestracji, tak jak pokazywałem, tworząc sobie konto. I musi nam potwierdzić, że konto zostało utworzone. Wtedy dopiero możemy się zalogować, używając tych danych, co używaliśmy przy rejestracji. Także no mam nadzieję, że w miarę tak jakoś to opisałem. Gdybyście mieli jakieś problemy, no jakie mogą być problemy? Słuchajcie, gdybyście nie widzieli komunikacji, nie chciałoby się połączyć, no to co możecie zrobić, to 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to jest sprawdzić sobie te diody tu na dole, czy one migają i się komunikuje. Może ja to urządzenie, może jakby Wam to pokazać? No nie pokażę. No w każdym bądź razie jest tak, że jeżeli by Wam coś tutaj nie działało, to pierwsze co, to sprawdźcie sobie po tych diodach. Otwórzcie sobie tą pokrywkę i będziecie widzieć, tam są w środku, może ja go rozkręcę szybko i Wam pokażę. No i dobrze, zobaczcie, widzicie? Tu są obydwie diody od BMS-a. Przyjrzyjcie się, ta górna dioda musi migać, bo ta dolna miga bardzo, bardzo krótki okres czasu. Prawie, że nie widać, że ona miga. Górna dioda z tych diod ma migać, to znaczy się, że jest komunikacja z BMS-em. I górna dioda z tych diod, to znaczy się, że odpowiedź jest z falownika. Jeżeli nie będziecie mieli tutaj odpowiedzi, to na programie też jej nie będziecie mieli. A mnie możecie nie mieć, no wiadomo, no nie wiem do czego podłączacie, ale jeżeli podłączacie do falowników, z którymi to działa, to jeszcze możecie się zainteresować tym polem prędkość komunikacji oraz protokół komunikacji. I to musicie dobrze wybrać. Jeżeli te warunki spełnicie, to urządzenie musi działać. Także to tyle, jeśli chodzi o jakieś takie ważniejsze zagadnienia i problemy. No. Jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś problemy, to napiszcie tam pod spodem w komentarzu. Ja staram się odpowiadać na te wszystkie komentarze. Jeżeli nie jesteście pewni, czy to może działać z Waszym falownikiem, to też zapytajcie, bo być może ja mam też taką wiedzę. Wiadomo, wszystkich falowników nie znam, ale być może akurat będę umiał odpowiedzieć. Dlatego no, z tego co zauważyłem, to urządzenie się sprawuje dobrze no, praktycznie z wszystkimi tymi falownikami. Nie spotkałem falownika z tego chińskiego, który by miał RS-a i nie udałoby się nawiązać z nim komunikacji. A, jeszcze zapomniałem właśnie, skąd pobrać programy. Program znajdziecie tu na stronie, pod filmikiem dam na dole link. Na stronie logistim.pl, tam w sklepie znajdziecie w zakładce załączniki, tu jest opis produktu, musicie wejść w załączniki i tutaj macie instrukcja obsługi, instrukcja aktualizacji, oprogramowania tam w środku, bo tam jak co jakiś czas wychodzą aktualizacje, to co chętni mogą sobie zaktualizować firmware. To jest firmware też do Wi-Fi, gdyby ktoś miał jakieś takie bardzo nieaktualne. To jest firmware najnowszy wsad, żeby urządzenie zaprogramować. A te dwie pozycje od góry to są właśnie programy do obsługi, czyli to jest ten program SolarX. To jest wersja wcześniejsza, a to jest wersja najnowsza, 4.34 akurat na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o sklep Play, no to tam wchodzicie i tam pobierzecie tylko i wyłącznie najnowszą wersję, bo poprzednich chyba się nie da, no, z tego co wiem. Także na Androida spokojnie możecie sobie ze sklepu Play pobrać. Ta aplikacja jest bezpłatna. Także jeżeli byście mieli jakieś pytania odnośnie konfiguracji, czy też falowników, no to dajcie znać, a będę się starał odpowiadać na te komentarze. Także pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że uda Wam się wszystkim podłączyć to bez problemu i do usłyszenia następnym razem. Cześć Wam.